Brutalne ataki i przestępczość rosną w zastraszającym tempie. Londyn staje się strefą konfliktu, a na brytyjskich ulicach ma miejsce coraz więcej protestów. Tysiące imigrantów, szukając schronienia, docierają na wybrzeża Wielkiej Brytanii na pontonach. Czy to wszystko jest wynikiem Brexitu? Zgodnie z założeniami miał on przynieść niezależność i większą swobodę, jednak wydaje się, że sytuacja jest gorsza niż kiedykolwiek wcześniej. W tym filmie przyjrzymy się największym wyzwaniom: narastającej przestępczości, kryzysowi imigracyjnemu, gospodarczym i społecznym skutkom Brexitu oraz upadkowi dawnego imperium. Czy to tylko kolejne wyzwania w długiej historii tego kraju? Czy może źródło tych problemów leży dużo głębiej? 29 lipca w Southport, niedaleko Liverpoolu, 17-letni syn imigranta wtargnął do klubu tanecznego, gdzie w brutalnym ataku odebrał życie 3 młodym dziewczynkom, raniąc przy tym kolejne dzieci i dorosłych. Zaledwie miesiąc później w Southampton mężczyzna został zaatakowany na oczach swojego dziecka. Ledwo przeżył. Rok 2024 to czas, w którym brytyjskie społeczeństwo zmaga się z serią tragicznych wydarzeń, które wstrząsnęły całym krajem, budząc strach i oburzenie. Te brutalne incydenty stały się bolesnym przypomnieniem o rosnącej fali przemocy, która dotyka coraz więcej niewinnych osób. Tylko w 2023 roku w Londynie odnotowano ponad 140 morderstw. Ataki nożowników wzrosły o 15%, a liczba napadów z użyciem broni palnej wzrosła o 10%. Te przerażające statystyki dobitnie odzwierciedlają rosnące zagrożenie, które dotyka wszystkich mieszkańców brytyjskich miast. Wzrost przestępczości w Wielkiej Brytanii ma głęboko zakorzenione przyczyny, wynikające z narastających nierówności społecznych oraz systemowych zaniedbań. Jednym z kluczowych problemów jest chroniczne niedofinansowanie służb publicznych, w tym policji, która w ciągu ostatniej dekady straciła 20 000 funkcjonariuszy, mimo wzrostu populacji. Brak odpowiednich zasobów sprawia, że policja nie jest w stanie skutecznie reagować na zagrożenia, co prowadzi do wzrostu poczucia bezkarności wśród przestępców. Rozpad więzi społecznych oraz malejące poczucie wspólnoty, szczególnie w zaniedbanych dzielnicach wielkich miast, również odgrywa kluczową rolę w eskalacji przemocy. Społeczności pozbawione wsparcia i zaufania do instytucji publicznych stają się podatnym gruntem dla przestępczości, tworząc niebezpieczną spiralę, z której trudno się wydostać. Wzrost przestępczości ma dalekosiężne skutki, które coraz mocniej odciskają swoje piętno na codziennym życiu obywateli. Według badań z 2023 roku aż 68% mieszkańców Londynu czuje się mniej bezpiecznie niż 5 lat temu. Ten dramatyczny wzrost poczucia zagrożenia wpływa na codzienne nawyki ludzi. Wielu mieszkańców stolicy unika wychodzenia z domu po zmroku, a część z nich rezygnuje z aktywności społecznych, aby zminimalizować ryzyko. Rząd Wielkiej Brytanii w obliczu rosnącej przestępczości ogłosił plany zwiększenia budżetu na policję o 1,1 miliarda funtów do 2025 roku oraz zatrudnienie 20 000 nowych funkcjonariuszy. Krytycy jednak wskazują, że te działania mogą okazać się niewystarczające. Nawet przy znacznym zwiększeniu środków, realne efekty będą widoczne dopiero po latach, a w międzyczasie brytyjskie społeczeństwo będzie musiało zmagać się z narastającym poczuciem zagrożenia i niestabilności. Kiedy mówimy o przestępczości, nie możemy pominąć tematu migracji. Wielka Brytania, która od wieków była postrzegana jako bezpieczna przystań i miejsce nowych możliwości, dziś zmaga się z konsekwencjami masowego napływu imigrantów. Napływ ten niesie ze sobą zarówno nowe wyzwania, jak i rosnące obawy w społeczeństwie, budząc gorące dyskusje na temat bezpieczeństwa, tożsamości narodowej i przyszłości kraju. Według danych ONS do Wielkiej Brytanii przybyło 1,6 miliona osób. Na ten wynik składa się przyjazd 1,8 miliona obywateli państw spoza Unii Europejskiej oraz wyjazd 81 000 obywateli UE i 137 000 rodowitych Brytyjczyków. Rosnący napływ imigrantów wywiera coraz większy wpływ na społeczne i polityczne napięcia w kraju. Wielka Brytania, uznawana za wielokulturowy kraj, teraz staje przed poważnym wyzwaniem integracji dużej liczby nowych przybyszów. Nowo powstające społeczności imigranckie często tworzą odrębne enklawy, co prowadzi do wzrostu napięć z miejscową ludnością. Jednak nie możemy zapominać o pozytywach, jakie przynosi imigracja.
Imigranci odgrywają kluczową rolę w brytyjskiej gospodarce, wypełniając luki na rynku pracy, zwłaszcza w sektorach, które borykają się z chronicznymi niedoborami kadrowymi, jak opieka zdrowotna, rolnictwo, budownictwo czy usługi. W wielu przypadkach to właśnie imigranci napędzają rozwój lokalnych społeczności, otwierając małe biznesy, które wzbogacają lokalne rynki i tworzą miejsca pracy. Nie zmienia to faktu, że tożsamość narodowa Wielkiej Brytanii znajduje się pod coraz większą presją. W miastach takich jak Birmingham, Leicester czy Luton imigranci zdobyli znaczący wpływ na lokalną politykę, co często prowadzi do konfliktów z miejscową ludnością. W rezultacie wielu rodowitych Brytyjczyków czuje się wykluczonych i zaniepokojonych zmianami zachodzącymi w ich kraju. Kolejne rządy, od Davida Camerona po Theresę May i Borisa Johnsona, deklarowały konieczność ograniczenia napływu imigrantów oraz lepszej kontroli granic. Mimo tych obietnic, liczba imigrantów przybywających do Wielkiej Brytanii pozostaje wysoka, a problemy związane z integracją i asymilacją wciąż narastają. Temat migracji stał się centralnym punktem debaty politycznej w kraju, szczególnie w kontekście Brexitu, gdzie odzyskanie kontroli nad granicami i polityką migracyjną było kluczowym argumentem. Jak jednak widać w praktyce, realizacja tych obietnic okazała się trudniejsza niż przypuszczano. Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to wydarzenie, które odcisnęło trwałe piętno na przyszłości tego kraju. Pomysł opuszczenia UE zaczął poważnie zyskiwać na znaczeniu na początku drugiej dekady XXI wieku, napędzany przez zwolenników suwerenności narodowej oraz przeciwników rosnącej integracji europejskiej. Kulminacją tych nastrojów było referendum w 2016 roku, w którym 52% głosujących opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Decyzja ta była zaskoczeniem zarówno dla wielu w kraju, jak i za granicą i niemal natychmiast wywołała gwałtowne reakcje oraz głębokie podziały społeczne. Referendum podzieliło kraj na dwa wyraźne obozy: zwolenników Brexitu, którzy wierzyli, że wyjście z UE przywróci kontrolę nad granicami, prawem i gospodarką, oraz przeciwników ostrzegających przed poważnymi gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami tego kroku. Po trwających kilka lat burzliwych negocjacjach w 2020 roku Wielka Brytania oficjalnie opuściła Unię Europejską, kończąc ponad 40-letni okres członkostwa we wspólnocie. Brexit, zamiast przynieść obiecywane korzyści, stał się katalizatorem licznych problemów, które dotknęły kraj na wielu poziomach. Zerwanie z Unią Europejską przyczyniło się do poważnych zakłóceń w handlu, wzrostu kosztów administracyjnych dla firm oraz znaczących zakłóceń w łańcuchach dostaw. Według raportów handel z UE spadł o około 15%, podczas gdy nowe bariery biurokratyczne na granicach doprowadziły do opóźnień i dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstw. W rezultacie Brexit wywarł poważny wpływ na brytyjską gospodarkę, prowadząc do spadku wzrostu gospodarczego oraz pogorszenia sytuacji finansowej wielu firm. W lipcu 2024 roku w mediach społecznościowych popularność zdobyła grafika, która pokazywała, jak będą rosły gospodarki Polski i Wielkiej Brytanii. Z prognoz wynikało, że do 2030 roku wielkość gospodarki w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce przewyższy tę w Wielkiej Brytanii. Mimo że nie miało to dużo wspólnego z prawdą, to takie rzeczy nie biorą się znikąd. Wielka Brytania zmaga się obecnie z poważnymi problemami gospodarczymi. Choć inflacja, która w swoim szczytowym momencie osiągnęła najwyższy poziom od dekad, zaczyna stopniowo maleć, gospodarka kraju wciąż staje przed licznymi trudnościami. Wysokie koszty życia oraz osłabienie funta w ostatnich latach przyczyniły się do wzrostu cen importowanych towarów, co nadal mocno obciąża domowe budżety Brytyjczyków. Dodatkowo, ograniczenie liczby pracowników z UE spowodowało braki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak rolnictwo, budownictwo, transport i opieka zdrowotna. Kryzys paliwowy z jesieni 2021 roku, wynikający z braku kierowców ciężarówek, zmusił setki stacji benzynowych, m.in. sieci BP, do zamknięcia z powodu braku paliwa, co wywołało panikę wśród kierowców. Niedobór kierowców ciężarówek, z których wielu pochodziło z Unii Europejskiej, ukazał, jak bardzo brytyjska gospodarka była uzależniona od pracowników z zagranicy i jak szybko decyzje polityczne mogą obnażyć te słabości. Dwie największe partie polityczne, Partia Konserwatywna i Partia Pracy, które kiedyś potrafiły wypracowywać kompromisy, teraz coraz bardziej się od siebie oddalają, co znacznie utrudnia osiągnięcie konsensusu w kluczowych kwestiach dotyczących przyszłości kraju. Najnowszym, jaskrawym przykładem tych narastających napięć są protesty, które wybuchły po tragicznym zabójstwie
bitwie 3 dziewczynek w Southport, o którym już wcześniej wspomnieliśmy. Wystarczyła jedna iskra, by wywołać ogólnokrajowe demonstracje, podczas których ludzie wyszli na ulicę, by wyrazić swój gniew i frustrację. Zaufanie do polityków, już wcześniej nadszarpnięte przez liczne skandale, takie jak imprezy organizowane przez Borisa Johnsona w najgorszym okresie lockdownu, jeszcze bardziej osłabło. Dla wielu Brytyjczyków te wydarzenia stały się symbolem oderwania elit od problemów zwykłych ludzi. Problemy, z którymi dzisiejsza Wielka Brytania zmaga się na różnych frontach, mają głębsze korzenie sięgające czasów, gdy kraj ten był globalnym imperium. Aby w pełni zrozumieć dzisiejsze wyzwania, musimy cofnąć się w czasie i przyjrzeć się historii upadku tego dawnego giganta. Wielka Brytania była niegdyś najpotężniejszym imperium na świecie, kontrolującym kolonie na wszystkich kontynentach. Odgrywała kluczową rolę w kształtowaniu globalnej polityki, gospodarki i kultury. W szczytowym momencie, w XIX wieku, Imperium Brytyjskie obejmowało 1/4 powierzchni ziemi i ludności świata. Mówiono wówczas, że słońce nad Imperium Brytyjskim nigdy nie zachodzi. Duma z tego dziedzictwa głęboko zakorzeniła się w brytyjskiej tożsamości narodowej. Jednak II wojna światowa zmieniła wszystko. Konflikt ten wyczerpał zasoby Wielkiej Brytanii, zarówno finansowe, jak i militarne, znacząco osłabiając jej pozycję na arenie międzynarodowej. Po wojnie kraj musiał zmierzyć się z odbudową zniszczonej gospodarki i rosnącymi kosztami utrzymania imperium. W międzyczasie w koloniach narastały ruchy narodowo-wyzwoleńcze, które dążyły do niezależności i samostanowienia, wywierając dodatkową presję na Londyn. Te dwa czynniki, osłabienie kraju po wojnie i wzrastająca presja ze strony kolonii, sprawiły, że Wielka Brytania nie miała innego wyboru, jak rozpocząć proces dekolonizacji. Utrata Indii w 1947 roku, zwanych perłą w koronie, a następnie innych terytoriów, symbolizowała koniec imperium, które przez wieki dominowało na światowej scenie. Dla wielu Brytyjczyków był to ogromny cios, który zapoczątkował kryzys tożsamości narodowej. Upadek imperium zmusił Wielką Brytanię do porzucenia ambicji bycia globalnym hegemonem i skupienia się na utrzymaniu wpływów w znacznie bardziej ograniczonym zakresie. Ta zmiana wymusiła transformację gospodarki, która przez wieki opierała się na zasobach z kolonii. Produkty i surowce napływające z całego świata zasilały przemysł, a zyski z handlu międzynarodowego wspierały rozwój infrastruktury i dobrobyt społeczeństwa. Jednak wraz z utratą kolonii Wielka Brytania musiała zmierzyć się z nowymi realiami, nie tylko w kontekście ekonomicznym, ale także politycznym i społecznym. Londyn nadal odgrywa ważną rolę jako jedno z globalnych centrów finansowych, ale rosnąca konkurencja z innych miast, takich jak Nowy Jork, Hongkong czy Singapur, stawia przed nim nowe wyzwania. Jednocześnie brytyjski przemysł, niegdyś napędzany przez surowce z kolonii, teraz musi konkurować na globalnym rynku z krajami o znacznie niższych kosztach produkcji. Upadek Imperium Brytyjskiego także rozpoczął proces wewnętrznego rozpadu Zjednoczonego Królestwa. W ciągu ostatnich lat rosnący ruch niepodległościowy w Szkocji zyskuje na sile. Poparcie dla niepodległości wzrosło szczególnie po Brexicie, który mocno podzielił społeczeństwo. W referendum niepodległościowym w 2014 roku 55% Szkotów zagłosowało za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie. Jednak najnowsze sondaże wskazują, że poparcie dla niepodległości sięga teraz około 50%, z niektórymi badaniami pokazującymi nawet wyższe wartości, szczególnie wśród młodszych wyborców. Szkocja nie chce być częścią tego tonącego statku. W rezultacie rząd szkocki pod przewodnictwem Nicoli Sturgeon coraz głośniej domaga się drugiego referendum niepodległościowego, planowanego na najbliższe lata. Sturgeon argumentuje, że zmiany w okolicznościach politycznych, w szczególności Brexit, uzasadniają ponowne pytanie Szkotów o ich przyszłość. Przed Szkocją stoi teraz pytanie, czy rzeczywiście zdecyduje się na odłączenie i stanie się niezależnym państwem. Wielka Brytania stoi dziś na rozdrożu. Czy kraj zdoła przezwyciężyć obecne problemy i odnaleźć swoje miejsce w zmieniającym się świecie? Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli chcesz zobaczyć, jak omawiamy podobne problemy dotyczące Niemiec, obejrzyj filmik wyświetlony na ekranie. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach.